Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i dzisiaj wyjątkowo zapraszam Was na prezentację mapy Deutschland. Jest to mapa, która została wykonana, mamy, przez Odomod we współpracy z Bafo, dobrze chyba czytam? Z Bafo Farming. Z Bafo Farming to zdaje się jakaś jest niemiecka, społeczność. No i troszeczkę nie jest to dziwne, że mapka Deutschland została wykonana we współpracy z Bafo. Słuchajcie, i teraz tak. Ja w tej chwili zakupiłem wszystkie ABCD gospodarstwa, żeby Wam je pokazać. Mamy tutaj 4 farmy A, B, C i D. Tutaj na tych obrazkach podobnie jak to było z Hofbergman, bo Edomod robił, przepraszam, nie Hofbergman, tylko Etrurio, czyli moją Toskanią. Toskanię możecie oglądać na moim innej serii na żywo, więc tej mapki nie będę pokazywał. Natomiast mapka Deutschland jest przed nami i tutaj analogicznie jak tam widać dokładnie co, która farma, pod jaką produkcję jest przygotowana. Ok, słuchajcie, mapkę można pobrać jak widać ze strony www.edomod.it łamane przez DE-FS25. No dobra. Czytywanie mapy. No to trochę ciekawe, bo wydaje mi się, że mapa jest wczytana. I teraz jedna moja uwaga. W momencie, kiedy normalnie startujecie, to wystartujecie. Odwiedź. Wystartujecie dokładnie w tym miejscu na Kleinweiler Hauptbahnhof. Dokładnie w tym miejscu. Natomiast z racji tego, że ja zrobiłem zakupy tych gospodarstw wcześniej, żeby ich już na odcinku nie kupować, to wystartowałem na jednym z gospodarstw. Słuchajcie, mapka jest bardzo urokliwa i bardzo fajna. Ja jeszcze 2 słowa o jej grafice powiem na końcu. Skąd ją pobrać, jak ją pobrać, pokażę w którymś miejscu i jak uzyskać jeszcze lepsze tekstury niż te, które tutaj widzicie. Ok, to może tak króciutki, ale bardzo króciutki spacerek. Historische Altstadt. Nie wiem, czy to jest herb, prawdę powiedziawszy, ale jak patrzę na tą architekturę, patrzę na te wzgórza, to odnoszę wrażenie, że to jest jednak obszar zbliżony do Bawarii. O, pociąg będzie jechał. Poczekajcie, spróbujmy obejrzeć ten pociąg. No, śmignął. Przejazdy działają, pociąg jest, więc można swobodnie tutaj korzystać z pociągu i sprzedawać do miejscowości obok. Te drzwi chyba nie są właśnie dostępne. Tutaj chyba poza naszymi obiektami nic nie jest dostępne. Słuchajcie, ja tutaj zaraz pojeżdżę po tym całym mapce, tak żebyście mogli ją sobie pooglądać. Ja uważam, że ona jest tak samo świetnie zrobiona jak Etruria. Aczkolwiek do Toskanii mam większy sentyment, bo nie ukrywam, że tam byłem ostatnio, więc trochę mi się łezka wokół kręci, bo jest to piękny kawałek Włoch. Naprawdę. W szczególności Siena i wszystkie te małe miasteczka dookoła. Dobra, nie przedłużając, nie opowiadamy o Toskanii. Toskania to na pewno się napatrzycie na innej mojej serii. Tutaj mamy wrota do farmy A, która jest nastawiona na produkcję w zasadzie rolną. Tak, praktycznie prosto z miasta wchodzimy sobie do farmy. Tu mamy wycieraczkę tak zwaną, jak widać. Tutaj, co tutaj jest?
Management point od czegoś. Pewnie na górze jest jakiś... No przyznam szczerze, że nie wiem od czego jest ten management point, więc odpalmy. A, tu jest ten. Garderoba po prostu, czyli tu śpimy, tam jest garderoba. Mamy troszkę maszyn na start. Ja ich tutaj nie będę specjalnie opisywał i oglądał, bo moim celem jest pokazanie tej mapki wam, natomiast ja nie będę tutaj zagłębiał się we wszystko. Tu widzę, że mamy jakąś taką pakamerę, jakiś schowek na coś. Ok, tędy można tu wejść, tu wyjść. No i to prawie by był koniec farmy A, gdyby nie to, że tutaj, słuchajcie, mamy warsztat, który do nas nie należy w tej chwili, ale te tutaj, o jakie tutaj są, zobaczcie, równiutko na środeczku ustawione wjazdy, tak? Także jak po tych tutaj torach będziecie jechać, to pięknie wjedziecie do środka. Tu mamy ustawionego farmtecha, no i miejsce na inne maszyny ewentualnie. Tak, drzwi się sprytnie otwierają na zewnątrz, no i to jest cała farma A. Mamy tutaj jeszcze oczywiście silos. No prezentuje się fajnie. Do farmy A wydaje mi się, że jeszcze należy, tu gdzieś było pastwisko. Ale go teraz nie widzę. Czy mi się tylko wydawało, to że tutaj... A, nie, pastwisko to nie w tej farmie, przepraszam. No i to jest jakby cała farma A. Dobra, i teraz zrobimy tak, żeby pokazać tą mapkę, ja pozwolę sobie kupić Aprilę i na tym Black Spiderze będziemy pomykać, pomykać po mapce. Dobra, ja tej mapki bardzo dobrze nie znam, więc pozwólcie, że troszkę będę korzystał z podpowiedzi, czyli z minimapy i z dużej mapy. Po tej chwili, patrząc na miejsce, gdzie wylądowaliśmy, to sklep jest tutaj. I myślę, że pierwszy kurs wykonamy tu. Tutaj, słuchajcie, są winnice, tu jest winogrona, tu jest wielki przemysłowy obszar produkcji wina. To jest winiarnia, słuchajcie. Ciekawe, ile ona kosztuje swoją drogą kup. 240 000. To nie jest tak dużo, ale do tego trzeba jeszcze każde pole osobno kupić. Ok, czyli bierzemy motorek, śmigamy w lewo i potem w lewo oglądamy na dzień dobry winiarnię. No to próbujmy. Tu jest obszar, widzę, gdzie możemy naprawiać maszyny przy tak zwanym sklepie. Ja może sobie zmienię widok na taki, jest przyjemniejszy. Tu widzimy sklep w całej okazałości, ja nie będę do niego wchodził. I wybaczcie mi również to, że będę się bujało od lewej do prawej strony, trochę nie po swoim pasie, trochę po swoim. No, kątem oka było widać Aral, więc dlatego to mopka nie jest na Modhubie, bo Aral to jest jednak rzeczywista marka, bardzo często spotykana w Niemczech. Więc tutaj by musiała być jakaś pewnie prawa licencyjne albo coś podobnego. Słuchajcie, teraz jak wjechać do... No widzicie już tę przemysłową produkcję wina. Zobaczcie, jakie te winnice, te pola są olbrzymie tutaj. Się ciągną bez końca prawie. Naprawdę tu jest kupa roboty na tym winie. Ciekaw jestem tylko, czy maszyny nie ma, ale tutaj dosyć szeroko są te rządki, więc wydaje się, że... O, to jakaś karetka? Nie, albo lody, bo wydaje się, że ładnie powinno być. Dobra, tu mamy główny wjazd do winiarni. I zobaczcie, w ogóle jej nie widać. Po prawej wino, winorośl, po lewej winorośl. No pięknie. I tu chodzimy poziom niżej dopiero i tu mamy ukrytą, słuchajcie, całą produkcję. Mamy całkiem spory tutaj podwórko.
Słychać jak te kadzie tutaj pracują. Tak, o tu mamy te kadzie. Generują sobie, produkują winko. Tu pewnie jakieś odpady wyskakują, więc tak wygląda winnica. Takiej winnicy chyba żeście do tej pory nie widzieli. Ja w sumie też muszę przyznać. Jest to bardzo rozległy teren, podzielony na takie kwadraty i każdy z tych kwadratów jest do kupienia osobno, nie? Także nie jest to jeden wielki obszar. Można się powoli, jak ktoś lubi w winie pracować, powoli rozwijać. Dobra, słuchajcie. Ja wykonałem teraz kurs z obrzeżem tej mapy i tu się nie będę ograniczał gaz do dechy. Widzicie, długa, prosta, las bardzo ładny do wycinki, jak ktoś lubi bawić się w leśne tematy. A ja śmigam w tym momencie chyba prosto do biogazowni, bo jak mnie pamięć nie myli, na końcu tej drogi jest biogazownia, tylko czy ja dobrze skręciłem? No chyba dobrze. Zerknijmy, gdzie my jesteśmy. Tu jesteśmy. Tak, więc jadąc tak dookoła trafię do biogazowni, albo pierwszą w lewo trzeba skręcić i trafimy trochę lepiej. Albo tu nawet zawrócić można by było. Spróbujmy zawrócić. O, bo ja chcę wjechać do biogazowni od... Zobaczcie, zwróćcie tylko uwagę, jak tutaj są drogi zrobione. Tutaj naprawdę te drogi są zrobione tak w sposób rzeczywisty, jakby maszyny się poruszały. Nie ma takiego miejsca, jak ja narzekam na Hofbergman, że o, tutaj też coś można kupić i trzymać maszyny. Na Hofbergman bym narzekał, o jest silos nawet, popatrzcie od razu. Narzekam, że te drogi tam są nierzeczywiste, po prostu takiego skrętu w prawo jak jest przy gospodzie to w zasadzie nie da się wykonać. Tak naprawdę. Natomiast tutaj te drogi wyglądają bardzo prawdziwie. Te pasy ruchu, jeśli są na asfalcie, to też te rozjazdy wyglądają bardzo profesjonalnie. W ogóle całą tą mapkę zaraz zobaczycie czuć takim pieniędzmi, bym to nazwał. Nie widać, że jest to teren bardzo doinwestowany. Zobaczcie. No, teraz żebym się nie wysypał, to jest biogazownia przed nami. A my do niej właśnie pomykamy pięknym asfaltem. Tak, i to jest wjazd do biogazowni. Mamy zamkniętą bramę. W sumie nie wiem dlaczego. Godzina 8:20. A ona jest otwarta od 9, naprawdę? A ja jej nie mogę otworzyć? To musimy sobie zrobić tutaj prędkość trochę większą. I poczekamy, aż nam się biogazownia otworzy. No, tu kątem oka jeszcze zobaczycie, jak bramka się właśnie otworzyła o godzinie 9. Ja muszę jeszcze tylko, przepraszam, zmniejszyć odrobinkę upływ czasu. Niech będzie razy 1. Wsiądziemy na nasz motocykl i jedziemy zwiedzić biogazownię. Ciekawe, bo biogazownia jest chyba naszym obiektem, bo ja ją też kupiłem. No i widzę, że waży 366 kg, a nie mogę ją otworzyć przed czasem. No to taka ciekawostka. Może najpierw dołem pojedziemy, zobaczmy co tutaj mamy na tym dolnym fragmencie. No, widzę, że tutaj to tak jakby coś tu można było zostawić, wysypać. Tutaj na pewno są, no właśnie, input area, nie wiem co tutaj jest przyjmowane, ale podejrzewam, że to samo co zwykle w biogazowni. Halo. O, należy do moje gospodarstwo i nie mogę tego otworzyć? Myślałem, że tędy będę w stanie wyjechać, ale nie chce się otworzyć, dobra.
No to zawrócimy tutaj i przejedziemy się w tą stronę. Zobaczymy, co na górze słychać. Także tutaj widać, że to nie jest mały wypierdek, to jest olbrzymi konglomerat, że tak powiem. Proszę bardzo, tu możemy rzucić, no chyba plastiki. Tutaj chyba jakieś czarne odpady. Widzę, że tutaj segregacja jest klasyczna. Troszkę u mnie krucho z niemieckim, więc tego nie będę czytał. No i tu na końcu są bio, nie? Tu jest pewnie punkt zarządzania, tak jest. No i tutaj jest wyjazd. Jak już wszystko zrzucimy, to tu możemy wyjechać, ale co ciekawe, te drzwi na dole wygląda, że prowadzą donikąd. I dlatego one się nie podnosiły? Czekajcie, to jest niemożliwe. A te drzwi tutaj, to co to będzie w takim razie? Aha, i one też się nie podnoszą. No to tutaj jest jakaś mała niedoróbka z tymi drzwiami. No, ale to jest taki drobiazg. Dobra, tutaj widzę na dole mamy jakieś silosy. Nie wiem na co. Przyznam otwarcie, że nie wiem co tutaj się będzie pojawiało. No nie jestem mistrzem biogazowym. Ale słuchajcie, jest to olbrzymie, po prostu olbrzymie. O, tam jeszcze mamy jakiś punkt odbioru. Albo wysypu. Dobra. No i tak wygląda, słuchajcie, biogazownia. No, jest to duże. Słuchajcie, cała ta mapka generalnie ma, jeszcze w tej części, w której tutaj jesteśmy, to zobaczcie, ma bardzo duże te pola. To jest las bardzo duży. To pole jest też sporawe, 3 hektary. To jest 2 hektary. To jest 5 hektarów. Słuchajcie, to są naprawdę duże, moim zdaniem, pola. Tutaj jest 4,5 hektara. Tu jest 5,3 hektara. Także tu są, o, albo taki areał 4,5. No, także tutaj są mniejsze, bo zaczynamy na mniejszych gospodarstwach, w szczególności to. I tutaj wtedy mamy 2,6, 1,8, tak? A tutaj ile było? 2 hektary. Taka mała dwójeczka, 1 hektar. Tutaj łąki na 3 hektarach, tak? Bo tutaj już mamy gospodarstwo B i tu mamy bydło, świnki. Zaraz tam dojedziemy. Tu mamy jeszcze bonus, takie gospodarstwo C, które jest ustawione tylko na bydło. Także dobra, jesteśmy teraz w biogazowni. To jedziemy do drogi asfaltowej i jedziemy w prawo. I będziemy mieli gospodarstwo D, jedno z tych większych. Tutaj na końcu. Ok. Także słuchajcie, mapka jest rozległa, pola są rozległe i tutaj aż się prosi, żeby wykorzystać duże maszyny. Tak jak mówiłem, moim zdaniem ten Deutschland tutaj to jest Bawaria, teren Niemiec zachodnich. W moim odczuciu bardzo bogate tereny, więc i rolnicy tutaj powinni już mieć ugruntowaną pozycję finansową i ugruntowany duży park maszynowy. Więc uważam, że tutaj ten obszar jest przygotowany pod wielkie rolnictwo, wielkogabarytowe. O, tutaj mamy ruch, widzę. Zobaczcie, jak ten tutaj skrzyżowanie wygląda, nie? No po prostu bajka. I pamiętacie jeszcze Toskanię, Etrurię, no to tam też te drogi, bym powiedział, też są dobrze wmodelowane. Tam tylko jest większa trudność, bo jest dużo więcej płotów i różnych takich pozostałości zabytkowo-rzymskich. Więc trochę trudniej dużymi maszynami tam jechać, dużym sprzętem.
Więc tam raczej troszkę mniejszy sprzęt, chociaż ja próbuję tam całkiem dużym sprzętem jeździć z mniejszym, większym powodzeniem. Ale zerknijcie teraz na ten widok po lewej. Ja trochę zwolnię, popatrzcie, jakie tu jest pole, nie? To pewnie jest to 4,5 czy 5 hektarów, które pokazywałem. O, tu mamy kościółek jakiś. I jeszcze gdzieś tu był, a może to jest ten kościółek? Albo tamten, gdzieś tu był na wzgórzu kościółek, tak widziałem kątem oka. Bo to jest miejscowość, widzę, i już dojeżdżamy według minimapy do farmy D. To się jakoś nazywa? Unterbrunn. I tutaj nie umiem tego przetłumaczyć, to jest jakiś fragment Kleinweiler, czyli tej miejscowości, nie? A zobaczmy jeszcze na mapkę. O, to trochę inaczej jest. Eichenhof. A tam coś było innego jakiś. Okej. Jakie malowidły. Malowidła, przepraszam po polsku. Malowidła. No, super. Trochę drzewko mi zasłoniło. No. I tu powtórka. Święty Jerzy chyba ze smokiem walczy. Tu mamy sklep. No, elegancko. I tu po lewej jest nasze gospodarstwo. Spróbujmy je sobie obejrzeć. Możemy do niego wjechać. Proszę bardzo, z miasteczka. I jesteśmy, czujmy się jak u siebie, prawie. Chociaż te podwórko to chyba nie do końca nasze, ale tu z prawej i tu na wprost to chyba tak. Tutaj widzę, mamy duże pastwisko po lewej. Tak, bo tutaj ma animal feed, więc tutaj żarełko. Tutaj coś ten. I olbrzymie pastwisko, słuchajcie. O, zobaczcie, jakie tutaj mamy maszynerię do gnojówki. Tam chyba jakiś mikser jest, tak, pewnie do jedzonka. Tu mamy wielką wiatę, gdzie możemy poustawiać maszyny. Jeszcze zerknijmy w takim razie tutaj. O, taka kosa jako dekoracja. O! Management point. Co tutaj jest? Menadżery. Aha, magazyn jest pusty. Czy tu mamy magazyn? Auto storage output i to pewnie ląduje na górze. Tutaj mamy to samo i ląduje tam na drugiej górze. Widzę, że tutaj jest wejście. Można sobie pooglądać, popatrzeć, zrzucić cokolwiek. Więc tak to się prezentuje. Dobra. Tu mamy znowu kolejny punkt, gdzie możemy coś... O, i mamy taki tutaj fajny mechanizm, którym możemy... O, możemy tak wejść. Kurczę, spadłem. Ciekawe, czy to działa. Czy to będzie animowane. No nie wiem, nie pokażę wam tego. Musicie zagrać i sobie sami sprawdzić. Jeszcze pytanie, czy te drzwi się otwierają? Te może nie, ale chyba te duże już tak. Jak to tutaj w środku wygląda? Nur für personal. Nie ma przejścia. No, nie ma to nie ma. I to są zboża tutaj pewnie magazynowane. Tutaj mamy taki, to nawet powinno być, słuchajcie, tutaj mamy silosy zadaszone, a to powinno być nawet przejazdowe. Taki tutaj silos jest pusty, tak jest, wyjazd jest do miasta. Więc pięknie to się prezentuje. Dobra, pojeździmy troszeczkę, żeby zobaczyć takiego widoku motocyklisty jeszcze.
Jeszcze bym motorek chciał widzieć. Oj, coś tam jeszcze na dole jest. No, zerknijmy na dole. No to chyba tutaj będzie chlewnia. Tak myślę. To wygląda na świnki. To wygląda na świnki, to są jakieś silosy i jeszcze zerknijmy, czy tutaj damy coś radę zrobić. Tak, tu mamy coś, ale co to jest? Słuchajcie, no nie mam zielonego pojęcia. Powiedzcie mi, co to jest taką... Czy to jest... no nie wiem, co to jest. Autentycznie nie wiem, co to jest za budynek. Oj, tu sobie zamknąłem drzwi, widzę. Ale mogę wyjść bokiem. No i to miło. Tylko co to jest? Jak pragnę wolnej soboty, naprawdę nie wiem. Może ktoś będzie w stanie mi oświecić. No tutaj jakby silos był, jeden, drugi. Ciekawe, czy to się te lampy włączają same. Chyba do kiszonki, nie wiem. Dobra. Dobra, to jedziemy dalej. No to wszystko, słuchajcie, tutaj wygląda na... No, już tak konkretnie zagospodarowane. Moim zdaniem to są już duże, drogie gospodarstwa. Tu mamy Brauhaus, pewnie jakaś knajpka. Tutaj nie mamy, widzę, skrętu w tą stronę, nie powinniśmy tak jechać, no ale pojedziemy. I teraz pytanie za 2 punkty, czy ja dobrze pojechałem? Chyba dobrze. Chyba dobrze, zostawimy to gospodarstwo i pojedziemy do następnego. I popatrzcie tutaj na krajobraz, no pagórkowatość taka przedgórza alpejskiego. Trochę mi się język plącze, tak bym to nazwał. Tak, i tutaj wiedźmy na chwilkę, co prawda ja tego nie kupiłem. Wow, no i tak dokładnie w słupek się zameldowałem. I tutaj jest zakaz wjazdu, no ale my sobie wjedziemy. Bo tutaj mamy jakąś samodzielną oborę, którą można też kupić. Zobaczcie, tam od razu jest, widzę, silosy stoją. No, także można tutaj też samodzielne obory kupić sobie i no, tutaj można mieć praktycznie całkiem sporo takich rozrzuconych obór jest na mapie. Zobaczcie, to jest duży teren. Tu mamy znowu silosy na kiszonkę. Tam widzę jest, proszę uprzejmie, automat paszowy. Wszystko jest ładnie oznakowane, co do którego tutaj pojemnika, kontenera wrzucić. Elegancko. Tutaj nie kupiłem tego, więc mi się nie otworzy, ale wy będziecie mogli kupić sobie pooglądać. Dobra, to teraz w prawo pomkniemy. Czekajcie, może ja jednak... A nie, bo tutaj jest kraniec mapy. Chciałem zerknąć na mapę, ale widzę, że to kraniec, więc... No, popatrzcie, jakie tutaj są tereny rozległe. No, jest tutaj co robić, naprawdę. Jak ktoś lubi lasy kasować, to się nie będzie nudził. Ja teraz pojadę tutaj przez ten przejazd kolejowy. Agriland. A co tutaj jest? Zobaczmy na mapę. Bo ja wylądowałem gdzie? Tu.
A próbuję dojechać tu albo tu. Tutaj jeszcze jest kolejna, zobaczcie, e, pastwisko, a tu mamy Agriland. Czyli pewnie jakiś obiekt, gdzie możemy coś sprzedać. Ok, nie będziemy tutaj dochodzić. Obejrzymy ten teren. Łoch, 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 łoch. Ale tutaj to nie muszę tutaj wejść. Czy tutaj da rady wejść na tę ambonę? No, no nie, szkoda. Bardzo żałuję, słuchajcie, że tutaj nie da rady wejść. By było fajne. No, ale tam widzimy już chyba nasze gospodarstwo, jedno z tych, które kupiłem. No, teren wygląda naprawdę bardzo fajnie. Te pastwisko tutaj. No, to taki sprzęt alpejski tu by się przydał. Także bardzo sympatycznie. O, i o, tu jakieś kamiole leżą. Myślałem, że to jakiś pomnik ku czci. Kiedyś byłem na takiej niedaleko Wrocławia wycieczce i w takim zapuszczonym praktycznie lesie był pomnik ku czci żołnierzy, ale I wojny światowej, żeby było śmieszniej, którzy właśnie wyszli. O, i tu mamy kościół, którzy wyszli tutaj z okolicznych miejscowości, dookoła tego, powiedzmy, miejsca, gdzie byłem. No i brali udział w I wojnie światowej, nie? Taka ciekawostka przyrodnicza. Propan gaz. Dobra, ale ja chyba nie tak powinienem pójść. Tutaj coś możemy sprzedać, widzę. I co? I tu mamy oczywiście knajpkę na wzgórzu, żeby można było odpocząć, się posilić, popatrzeć na widoczki. O, tam jakaś woda jest. Rzeczka płynie. Tam chyba jest młyn, do którego ja nie będę zajeżdżał. Zostawię to wam. No i jedziemy dalej, słuchajcie. Jakby teraz stąd się wydostać, to chyba wrócimy do tej drogi. Chociaż teoretycznie, jak tak patrzę, to mógłbym tutaj w prawo pojechać. A spróbujmy. Trochę tak nieładnie komuś po pastwisku jeździć. Albo po polu, ale o, jaki tu jest spadek. No, ale mamy w końcu enduro, nie? Ciekawe, czy tutaj jakiegoś płotu nie ma. No, zobaczcie, jaka tutaj to... Jakie zbocze. No, tutaj to się będzie jeździło jakimś kombajnem. Nie wiem, czym naprawdę może być zabawnie. To coś dla mnie. Nie wiem, czy ja zrobię serię z tą mapką, ale już mi się to tutaj podoba. Fajna. Naprawdę fajna rzecz. Dobra, mkniemy do góry. Zakręcik trochę zwolnimy. No słuchajcie, jest kawałek. I teraz zobaczcie kolejne wielkie obiekty. Farma C. Aż cofnę się jeszcze, żeby zobaczyć, co tutaj jest na tym wygrawerowane. Lindenhof. No pięknie. I tutaj widzimy same krówki. I słuchajcie, ciekawostką tego miejsca jest to, bo ja przyznam otwarcie, trochę się tutaj kręciłem. O, no zobaczcie, mamy taką biogazownię w sumie chyba. Nie? Tu mamy też duży budynek, ładny, w stylu germańskim. Jak ktoś chciałby pograć jako Bauer, słuchajcie, i dorobić się na bauerowaniu, że tak powiem, to proszę bardzo, ta mapka jest dla niego. Management point, co tutaj można managementować? Aha, czyli tu mamy nasz dom.
sleeping area i tak dalej. Czyli tu jest chałupka, tu jest wiata na różne sprzęty. To się nie przesuwa, ale to się otwiera. Nie, przesuwa pięknie. I co my tu mamy? No i tu mamy silos z tej strony mamy. Tu mamy automat paszowy. Tu też pięknie zawsze jest oznakowany, co gdzie wsypać. Fajnie. Tutaj mamy mineral feed. O, też jest ładnie oznakowane. Tak. Tu mamy wodę i tu mamy pastwisko. I tak naprawdę wielką przemysłową oborę. Nie ukrywajmy tego. No. O, wielki management point. Czyli załóżmy, że tutaj to się teraz otworzy. Tak, obora, słuchajcie, na 270 sztuk bydła. Takimi fajnymi przesłonami. Taka trochę nietuzinkowa konstrukcja. O, proszę, tutaj mamy kolejne, że tak powiem, rzeczy związane z oborą. Tak, czyli mamy oborniki, mamy gnojówkę, elegancko i to wszystko wygląda wielkopańsko jak dla mnie. Ja tutaj będę podkreślał to, że to jest wszystko na bogato, no bo jest na bogato, no nie oszukujmy się, jest na bogato. Dobra, słuchajcie, z farmy C ja bym chciał się udać na farmę B, czyli muszę wrócić tą drogą albo pojechać tą wąską drogą i zrobić w lewo. To tak zrobię. Jadę tą wąską, żebyśmy mogli sobie jeszcze popatrzeć na mapkę. Czyli tędy dojechałem i teraz którędy stąd wyjechać? Tu. Ta droga musi być na końcu gdzieś, tak? Tutaj na środku fajnie są drzewa, można je sobie objechać, one cień robią, więc jest elegancko. Tak, i tutaj jest droga w las, ale zobaczcie, ona jest na kocich łbach, to nie jest jakieś tutaj błoto. No, dopiero tutaj się zaczęło błoto jednak. Już myślałem, że tutaj te kocie łby, przepraszam, będą już do końca, ale nie. Mapka jest, jak się okazuje, całkiem spora, bo przecież ta Aprila dosyć pomyka. I trzeba trochę pojeździć. Dobra. I tutaj znowu jestem zgubiony. Jechać górką. Nie. I tutaj zobacz, jaki wielki teren. A nie, taki wielki. Już myślałem, że to będzie to całe, ale to tylko fragment jest. Dobra, jedziemy jak jedziemy prosto i trafimy na... Tutaj są niby na tej części mapy te mniejsze pola, nie? Ale uważam, że wygląda to bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładna mapa. I Edomod zrobił tutaj, uważam, kawał dobrej roboty do spółki z pomocnikami ewentualnymi, bo wygląda, jak to teraz się mówi, fajnie. Fajnie, słuchajcie. Ja nie będę sprawdzał, co tam jest po lewej, to już wam zostawię. Ja pojadę do farmy. Czekajcie, czy będę sprawdzał? Aha, na farmę A to już byłem, więc powinienem jednak wkręcić z powrotem, bo farmę B wam nie pokazałem, więc nakręcimy kierownicą. I to jest właśnie rzeczona farma B. I to jest jakiś Mydenhof, niech będzie. O, widzę, też będzie wielopoziomowa farma.
Tutaj jest cysterna na wodę dla zwierzaków. Zobaczcie, jak ładnie to jest rozpracowane. Aż nawet bym tam wszedł zobaczyć. Tu wygląda, że to jest animal loading, unloading. A, tutaj chyba są jakieś kurczaki. Tak, będę strzelał, że to jest kurnik, słuchajcie. Tak wygląda po tych... O, to fajnie by się przesuwa i można tu wejść. To jest chlewnia, jak widać. No, chlewnia cała pod dachem. Światełka świecą, czyli dobrze, dobrze jest. Tu wszystko widzę jest, zobaczcie jakie paśniki są, wszystko jest rurkami rozprowadzane z centralnego punktu, który jest tam. No, nie ma to tamto. Zobaczmy jeszcze te magazyny. To chyba będzie magazyn. Tak, tam na górze, tak, jest magazyn. Tutaj zobaczmy, można wejść w schodkach i tu też mamy takie miejsce. I tutaj chyba jest taki nieduży wjazd z tej strony, no właśnie, gdzie możemy coś przechowywać. Bardzo ciekawe budynki tutaj są, bardzo sympatycznie to wszystko tutaj funkcjonuje. Tak, tu mamy... Tu mamy już chyba kolejny ten pastwisko. Chyba krówki tutaj będą. Tu jeszcze mamy obiekt. A tutaj co mamy? Obora, no to tutaj są krówki, czyli tam nie będą krówki, tylko coś innego chyba. Ale zaraz spróbujemy to ustalić, co tam może być. No, zobaczcie jakie to są obiekty, no to po prostu inny świat, nie? Nie to co nasze tutaj małe wioseczki i ich chlewiczki. Pastwisko owiec, no właśnie, tutaj są owieczki. No i zobaczcie. Elegancko. Tu mamy wjazd na łąkę. Ciekawe, czy... To jakby jest kawałek pastwiska. Czy to się tutaj zamyka? Tego pastucha? Nie, ten pastuch widzę tutaj nie ma zamknięcia, a jest to połączone? Aha, czyli to tutaj wygląda, że nie jest połączone. Jest to coś osobnego, takie drugie pastwisko. Ale tu jest brama, zobaczcie. Tak to jest rozwiązane, że jak chcemy tutaj coś zrobić z tym kawałkiem łąki, zamykamy zwierzaki tam. Tak, albo przepędzamy je stamtąd tu. A te drzwi mamy na przykładowo zamknięte, nie? To jeszcze by się przydało tak naprawdę, żeby tu były drzwi gdzieś, gdzie ja tu wlazłem. I tutaj, tu powinny być też drzwiczki, żeby to zamknąć, aż się prosi, żeby je dobudować, nie? No okej, dobra. Co nam zostało? Powoli już nam się mapa kończy. Ja tutaj tego środka nie będę eksplorował, bo chciałbym, żebyście sobie sami pojeździli. Tutaj po obrzeżach widzicie są główne nasze punkty. Tak naprawdę. I tak wygląda ta mapa. Uważam, że jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna, bardzo przyjemna. I tutaj można się całkiem przyzwoicie i fajnie grać na tej mapce. Słuchajcie, to teraz jeszcze tylko wróciłbym i chcę powiedzieć, że tak, mapka z tego co czytałem jest tylko dla PC-ów. Są na niej znajdźki, jak ktoś lubi szukać, to zapraszam.
Znajdźkami zdaje się są jakieś herby, ale no tak mi się wydaje. Co jeszcze mogę o tej mapie powiedzieć? No nie wiem, co byście chcieli o niej wiedzieć. Myślę, że większościowo sobie changeloga wyczytacie albo z opisu tej mapy na stronie internetowej. Ja tutaj pogonię trochę moje konie mechaniczne. O, i tu jesteśmy, ale zobaczcie jakie umocnienia te skarpy mają. Jesteśmy na naszej farmie podstawowej, którą mamy na start. Bez warsztatu. Dobra, to jeszcze mogę się przejechać górą. Tak. O, to jest też kawałek naszej farmy. Tu się jakby zaczyna. Na tym tutaj znaczku. Tutaj mamy restaurację, ale to chyba już żeśmy oglądali. Tam schody w dół. Tu mamy takie rondo i stamtąd przyjeżdżają samochody z miasta. No to po prostu ruch straszny się zrobił. Very best ice cream. No cudownie. No, ale wy tutaj jedziecie po prostu, że ja nie mogę. O, zobaczcie jak to tutaj pięknie wygląda. Kurczę, ja się zagapiam i potem jeżdżę tutaj jak... O, i tutaj też jest... No, Edomot by chyba nie był sobą, gdyby nie zrobił, zobaczcie, sale area na takim podwyższeniu. Nie ma lekko, nie przejedziecie tutaj samochodem, żeby coś zostawić, tylko musicie albo tym autoloadem, co wskazujecie miejsce wyładunku, po lewej, po prawej wywalić, albo trzeba przyjechać ładowarką, nie? Bo tutaj po prostu jest sale area, miejsce, gdzie to się sprzedaje. No to tak, taki mały ten, ale fajny. Słuchajcie, dobra, to może tyle o mapie. Ja bym tą mapę już sobie tutaj zostawił. Resztę zapraszam, żebyście samodzielnie sobie pozwiedzali. A jeszcze ostatnie minuty Wam chciałem pokazać, poświęcić na miejsce, skąd możemy pobrać tą mapę. To jest www.edomod.it albo IT, jak Italia. I tu mamy wszystkie mapy Edomoda dla wersji FS22 i dla wersji 25 jest Etruria, którą czasami jeszcze kontynuuję, ale coraz rzadziej. Może jeszcze się pojawią odcinki z Etrurii. No i jest Deutschland dzisiaj pokazywany, więc klikamy w ten Deutschland. Słuchajcie, tu jest informacja, wszystko na temat mapy. I changelog, ostatnie zmiany, jakie zostały, tutaj poprawki zrobione. Ja tego nie będę komentował. Tutaj wszystko. Mamy tutaj też jedną dodatkową chyba uprawę albo dwie. To jest zielony, chyba żyto, jak mi pamięć nie myli. Jakaś linia produkcyjna. No to dobra, dajmy temu spokój. Mamy warunki pogodowe realne dla obszaru Niemiec jakoby. I teraz słuchajcie, chcemy pobrać mapę, mamy dwie opcje. Wersja standardowa jakość tekstur, to jest to, co Wam teraz pokazywałem. I wersja o wyższej rozdzielczości. Tak, wyższa rozdzielczość, tutaj macie jakby pokazane, którą chcecie pobrać, tak, czym one się różnią. Także macie defaultowe tekstury Gianta, standardowe, tu macie medium i macie high definition. I tutaj od razu też od 7 euro jest cena za high definition, od 5 euro jest 256 pikseli na M. Dobra, i potem już oczywiście możecie tutaj jakąś swoją cenę wpisać, ale nie mniejszą niż 7 euro i pobieracie taki pak z teksturami plus instrukcję. Zresztą ta instrukcja tu jest napisana, tak? Co zrobić, żeby te tekstury zadziałały. Macie tutaj film na YouTubie, także powinniście dać radę. Jeśli chcecie w standardowej jakości, bo nic wtedy za to nie musicie płacić,
bo tutaj widzicie, można sobie za free pobrać tą mapę w tej wersji standard, którą ja wam pokazywałem. Aczkolwiek jeśli chcecie docenić Edomoda, to tutaj możecie wpisać dowolną kwotę różną od zera i wtedy można mu te pieniążki przelać. To jest oczywiście kwota w euro. Jeśli nie wpisujecie 0, hop, o, ja muszę wpisać to 0, widzę. 0, tryk, no thanks, tak, że nie chcemy tych tekstur, no thanks. No i mamy tutaj 0 do zapłaty i możemy sobie pobrać te tekstury za chwilę. No dobra, no i to w zasadzie jest cała sztuka i potem każdą mapę wgrywamy sobie do modów i gramy. Słuchajcie, polecam, mapka jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Polecam ją wszystkich, także miłej zabawy, trzymajcie się. Cześć.